Call of Cthulhu. Gra wydana 30 października 2018 roku przez producenta Cyanide Studio. Grę można kupić na Steam za 69,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 11 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta opowieść horrorowa związana z twórczością Lovecrafta wyszła dobrze? Czy zdarzyło się tu cokolwiek przerażającego? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą mam w bibliotece na Steam od 4-5 lat, lecz dopiero w tym roku ją ukończyłem. Trochę to przeciągałem, ale podciągnąłem spodnie, podwinąłem rękawy i tytuł skończyłem. Chociaż dało mi pewne PTSD przez potwora zwanego tułaczem. Pieprzony stwór. Opowiedzmy sobie na początek coś o tej grze. Call of Cthulhu to gra, w której wcielamy się w prywatnego detektywa, Edwarda Pierce'a, który zmaga się z kilkoma problemami. Dziwne sny, alkoholizm, pewne lęki, przede wszystkim nie przyjmuje zleceń, w efekcie czego może on utracić licencję detektywa. Pewnego dnia jednak w drzwiach pojawia się dziwny jegomość, który ma dla naszego bohatera sprawę, która jest lekko mówiąc nietypowa. W wielkim skrócie, jego córka rzekomo zginęła z całą rodziną w pożarze, lecz nasz klient nie wierzy w to i uważa, że powód jest zupełnie inny. Pokazuje nam jej obraz, gdyż była artystką i generalnie reputacja o niej jest taka, że malowała bardzo dziwne i momentami przerażające obrazy. Edward przyjął więc zlecenie i w tym celu musi udać się na wyspę, gdzie rodzina żyła. Już po przypłynięciu dziwna sytuacja miała miejsce, gdyż przy dokach morze wyrzuciło ciało bodajże orki i to zmasakrowane, co ludzie odebrali jako zły omen. Pierce wielce się tym nie przejął i wziął się do roboty. Lokacje ogólnie są dość zamknięte, więc nie ma tu wielce co zwiedzać, a jedynie możemy chodzić do konkretnych miejsc, w których znajdziemy wskazówki dotyczące sprawy lub pewne rzeczy, które pomogą rozwinąć nasze umiejętności, jak medycyna czy okultyzm, bo tak, możemy tu rozwijać postać. Mamy tu możliwość rozwoju takich rzeczy jak medycyna, siła, psychologia i tym podobne. Każda z tych opcji może nam pomóc w kwestiach przeszukiwania pomieszczenia, przekonania postaci do ujawnienia nam jakichś informacji i tym podobne. Warto zatem przeszukiwać miejscówki, bo możemy znaleźć chociażby książki, które są potrzebne do rozwoju postaci. A co mogę powiedzieć o samym Edwardzie? Generalnie nasz bohater to człowiek, który raczej chłodno stara się wszystko analizować i spokojnie dojść do wniosków, ale na tej wyspie będą sytuacje, w których nasz bohater nie będzie miał czasu na bezproblemowe przekalkulowanie sytuacji. Zwłaszcza przez tułacza. Tak, będę go wypominał. To gra detektywistyczna, więc w głównej mierze będziemy przesłuchiwać ludzi, przeszukiwać miejsca i łączyć fakty, lecz są też stresowe sytuacje, w których będziemy musieli grać z czasem, bo chociażby będzie nas gonić potwór. W tym przypadku tułacz. Generalnie jest pewien etap, który mnie lekko mówiąc zirytował, bo musiałem odnaleźć odpowiedni sztylet, by zniszczyć obraz i odesłać bestię. Tylko problem w tym, że było ich ponad 10, a w międzyczasie musiałem uciekać i chować się przed tułaczem, a pomieszczenie jest niewielkie, więc cały czas musiałem być czujny i znalezienie odpowiedniego sztyletu zajęło mi chwilę. Praktycznie na końcu go znalazłem. Przyznam, że historia mi się naprawdę podobała, bo z każdym kolejnym etapem robiło się coraz ciekawiej i wychodziło więcej dziwnych faktów, a kwestia rodziny naszego klienta jest bardzo pogmatwana i w końcu ma związek z okultyzmem, a to sprawia, że szczęśliwego zakończenia to nie mogło mieć. A jest ich kilka. Z tego co patrzyłem, gra ma kilka zakończeń, a ja osobiście nie miałem zbyt przyjemnego. Nie powiem jakie dokładnie, ale nie było ono dobre. Jednakże i tak przez cały czas bawiłem się dobrze, bo jest tu wiele rzeczy, które mi się podobały. Historia była dla mnie niezwykle ciekawa. Przeszukiwanie miejsc w celu odnalezieniu poszlak oraz próby przekonywania innych postaci, by zebrać informacje, dały mi nie lada rozrywkę. Niesamowity klimat i niepokojące momenty jak przebywanie w szpitalu psychiatrycznym i spotkanie pierwszy raz tułacza. No i przede wszystkim sam Cthulhu, którego możemy ujrzeć po drodze nawet jeśli głównie widzimy jego oko lub zarys. Czy jest coś, co mi się w tej grze nie podobało? Cóż, chociażby to, że jak widzisz wielkiego potwora, to raczej spieprzasz z maksymalną prędkością, a tutaj włączenie sprinta sprawia, że z 2 na godzinę wchodzisz w tryb 4 na godzinę, więc...
Brak logiki pod względem ucieczki przed niebezpiecznym potworem. Wydawało mi się, że jest za mało NPC, bo przechadzając się po mieście zbyt wiele postaci miało podobną gębę czy ubiór i jasne, są to raczej mało znaczące postacie, by wypełnić tło, ale i tak bym dodał jeszcze parę wariantów. Misja z tułaczem i tym sztyletem mi napsuła krwi, bo umarłem z 3 razy, bo zapomniałem, który sztylet sprawdziłem, a który nie, więc powtórzyłem to kilka razy, zanim znalazłem ten jeden konkretny. Tak, poza tym to ogólnie gra mi się podobała, bo ma ciekawą i tajemniczą fabułę, można tu spędzić naprawdę dobrze czas i przy okazji poczuć się lekko przytłoczony przez ten klimat, bo naprawdę robi dobrą robotę. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Nie miałem żadnych problemów z grą, a bynajmniej nie przypominam sobie żadnych rażących błędów. Gra chodziła dobrze i nie pamiętam, aby jakieś bugi wystąpiły, więc pod tym względem jest dobrze. Audio. Muzyka, dźwięki otoczenia robiły robotę i faktycznie czułem niepokój i miałem wrażenie, że coś się zaraz może wydarzyć. Gameplay. Grało mi się naprawdę przyjemnie, choć osobiście nie jestem przyzwyczajony do prowadzenia spokojnej rozgrywki, bo głównie jakaś akcja, adrenalina i pośpiech, a tu większość czasu spokojne przeszukiwanie miejsc i odkrywanie tajemnic. Grafika. Grafika mi się podobała, kolorystyka była blada i ciemna, przez co naprawdę odczułem atmosferę tego miejsca, a wygląd bestii czy pewnych kultystów tylko dodawało klimatu. Podsumowując, Call of Cthulhu to gra, w którą grało mi się naprawdę dobrze. Parę razy się przestraszyłem, rozwiązałem zagadkę związaną z rodziną Hawkinsów, mogłem zanurzyć się choć trochę w świat stworzony przez Lovecrafta i ogólnie bawiłem się przednio. Nie jestem fanem gier detektywistycznych, ale być może się do tego gatunku przekonam. Historia Edwarda i tej sprawy jest zamknięta, więc nie ma co oczekiwać drugiej części, ale jak się potoczyły losy Pierce'a, czy też jakie było zakończenie, to już zależy od waszych postępów i decyzji. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!